Gdybym ci powiedział, że jedno pole rzepaku może dać tyle oleju, by przez kilka dni zaopatrzyć całe miasto, uwierzyłbyś? Właśnie tak. Przy każdym zbiorze tony maleńkich nasion przechodzą przemianę tak precyzyjną, że błąd o kilka milimetrów może zniszczyć całą partię. Ale jak coś tak małego staje się jednym z najczęściej używanych olejów na świecie? Historia zaczyna się na długo przed tym, zanim jakakolwiek maszyna ruszy do pracy. Wszystko rodzi się z intensywnie żółtej rośliny, która potrafi przykryć hektary dywanem wyglądającym jak malowany ręcznie. Jej kwiaty skrywają setki maleńkich łuszczyn, które po dojrzeniu przechowują nasiona zasilające cały łańcuch produkcji. Aż trudno uwierzyć, że tak czysty i jasny olej powstaje z ciemnych, szorstkich ziaren pełnych włókien. Witamy serdecznie na kanale Fabryki i Fakty. Dzisiaj odkryjesz ukrytą drogę, jaką rzepak pokonuje, zanim stanie się złocistym olejem obecnym w kuchniach, przemyśle, a nawet zastosowaniach technicznych. I przygotuj się. Niektóre etapy tego procesu są tak szybkie, że wyglądają jak sztuczki przemysłowej magii. Ale istnieje pewien historyczny szczegół, o którym mało kto wie i który całkowicie zmienia sposób, w jaki patrzymy na ten produkt. Canola tak naprawdę nie pojawiła się naturalnie. To wynik dziesięcioleci ulepszania genetycznego rzepaku, tradycyjnej rośliny, która miała jednak poważny problem. Jej olej zawierał wysokie stężenie kwasu erukowego, nieodpowiedniego do spożycia przez ludzi. Dopiero gdy kanadyjscy badacze stworzyli odmianę o niskiej zawartości kwasu, świat mógł zobaczyć potencjał tego składnika. Do tego stopnia, że nazwa canola jest dosłownie akronimem od Canadian Oil Low Acid. Innymi słowy, olej, którego dziś używamy, jest owocem inżynierii rolniczej, a nie czystej natury. Wiedziałeś o tym? Ta wiedza budzi nieuniknione pytanie. Ile innych rzeczy z naszej codzienności narodziło się właśnie tak, przez dekady ukryte w laboratoriach rolniczych? Ale zaraz! Widziałeś już nasz ostatni odcinek? Pamiętasz proces produkcji oleju kukurydzianego, który tam pokazaliśmy? No właśnie. W przypadku kanoli pojawia się zwrot, który czyni ją jeszcze wydajniejszą. Podczas gdy kukurydza wymaga dłuższego wstępnego etapu gotowania, kanola zaskakuje tym, że uwalnia olej nawet przy znacznie niższym ciśnieniu. To zmienia wszystko w zużyciu energii w fabrykach i właśnie dlatego tak wiele osób porównuje te dwa łańcuchy produkcji. Ale zanim przejdziemy do zbiorników, pras i reaktorów, jest jeden szczegół, który decyduje o losie całej produkcji – jakość nasion. Jeśli trafią do zakładu ze zbyt dużą wilgotnością, olej ciemnieje. Jeśli będą zbyt suche, wydajność gwałtownie spada. To właśnie w tym miejscu przemysł zaczyna pokazywać swoją precyzyjną inżynierię. A teraz powiedz mi, czy wiedziałeś, że canola tak bardzo różni się od kukurydzy i że ma nawet sekretną przeszłość związaną z rzepakiem? Napisz mi tutaj w komentarzach. Przy okazji zostaw subskrypcję na kanale Fabryki i Fakty, bo za chwilę odkryjesz, jak to wszystko naprawdę wygląda od środka fabryk. Prawdziwa przemysłowa podróż oleju canola zaczyna się na polu i jest znacznie bardziej gorączkowa niż mogłoby się wydawać. Gdy łuszczyny w końcu wysychają i pękają, każdy hektar może uwolnić nawet 2 miliony maleńkich nasion, tak drobnych, że każde opóźnienie w zbiorach może sprawić, iż wiatr porwie część z nich. Dlatego kombajny wykorzystywane w tym procesie są niezwykle szybkie, precyzyjne i wyposażone w systemy przypominające ogromne przemysłowe odkurzacze, zasysające nasiona, zanim się zmarnują. Gdy tylko trafiają do maszyny, nasiona przechodzą pierwsze wyzwanie – oddzielenie cennej zawartości od naturalnych zanieczyszczeń. Kawałki łodyg, resztki łuszczyn, a nawet drobne fragmenty gleby są odfiltrowywane jeszcze na polu. To wstępne czyszczenie zmniejsza ciężar transportu i zapobiega temu, by niepotrzebny brud dotarł do fabryki. W końcu wszystko, co trafia do procesu, trzeba później przetworzyć, a każdy gram ma znaczenie, gdy mówimy o produkcji na skalę kontynentalną. Ale tempo wcale nie zwalnia.
Zaraz po zbiorach nasiona trafiają do ogromnych silosów suszarniczych. Dzieje się tak dlatego, że nawet przy całej tej ostrożności wciąż docierają z poziomem wilgotności, który może zagrozić jakości oleju. Jeśli są zbyt wilgotne, zaczynają fermentować. Jeśli zbyt suche, stają się kruche i obniżają wydajność ekstrakcji. To precyzyjny taniec między temperaturą, przepływem powietrza i czasem. Wiele osób nie wie, że niektóre nowoczesne silosy mają czujniki analizujące setki tysięcy danych na godzinę, automatycznie regulując klimat wewnętrzny, aby utrzymać stabilność nasion. Po suszeniu przychodzi jeden z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie kluczowych etapów – głębokie czyszczenie przemysłowe. Tutaj nasiona przechodzą przez wibrujące sita, które sprawiają wrażenie, jakby tony ziaren tańczyły na metalowych platformach. Ogromne magnesy usuwają mikroskopijne fragmenty metalu. Strumienie powietrza klasyfikują nasiona według masy, a sortowniki optyczne odrzucają niedoskonałe ziarna, które mogłyby naruszyć końcową czystość. Ta selekcja jest tak skuteczna, że w niektórych zakładach trzeba odrzucić 0,5% surowca. I jest tu pewien ciekawy szczegół, którego mało kto się spodziewa. Podczas czyszczenia część nasion oddziela się nie z powodu wady, lecz ze względu na ich wewnętrzną gęstość. Gęstsze nasiona zwykle mają wyższą zawartość oleju, dlatego kieruje się je na specjalne linie, które maksymalizują wydajność. To tak, jakby fabryka miała bioniczne oczy, zdolne przewidzieć, które ziarna dadzą najlepszy wynik, zanim jeszcze trafią do pras. Na końcu tego procesu zostaje niemal idealna partia nasion. Sucha, czysta, jednolita i gotowa na maszyny, które naprawdę uruchamiają magię produkcji. Najciekawsze jest to, że do tej chwili nie wydobyto jeszcze ani jednej kropli oleju, a 70% jakości końcowego produktu zostało już przesądzone. Wszystko, co dzieje się od prasy dalej, działa tylko dlatego, że to wstępne przygotowanie wykonuje się z niemal chirurgiczną precyzją. A teraz, gdy nasiona są gotowe, wchodzimy do serca całego procesu – mechanicznej i chemicznej przemiany, która wydobędzie z nich olej. To tutaj maszyny wychodzą na pierwszy plan i właśnie tutaj wielu ludzi zaskakuje siła potrzebna, by zmiażdżyć coś tak małego. Chodźmy tam. Kiedy nasiona w końcu trafiają do sektora rozdrabniania, to tak jakby przekraczały granice innego świata. Świata, w którym wszystkim rządzą brutalna siła, ciepło i milimetrowa precyzja. To tutaj zaczynają się etapy, na których olej canola naprawdę się rodzi. A wszystko rozpoczyna się od czegoś pozornie prostego – rozbicia nasiona. Nasiona przechodzą przez ogromne metalowe walce, które wykonują pierwsze zgniatanie, pękając łupinę i odsłaniając ich wnętrze. Ten etap, nazywany płatkowaniem, zamienia ziarna w małe odłamki zwane flakes, przypominające zwarte, ciemne i lekko oleiste płatki. Wielkość tych płatków jest tak krytyczna, że wiele fabryk ustawia walce z tolerancją poniżej 0,2 mm. Zbyt gruby płatek zatrzymuje olej, zbyt cienki pęka i zakłóca przepływ w maszynach. Potem zaczyna się jedna z najbardziej imponujących części – przemysłowe podgrzewanie. Płatki przechodzą przez ogromne cylindry ogrzewane parą, które stopniowo podnoszą temperaturę do około 80–100 stopni Celsjusza. Ale po co je podgrzewać? Bo ciepło reorganizuje białka nasion i sprawia, że olej staje się bardziej uwolniony, gotowy do wyciśnięcia. To trochę jak zmiękczenie masła przed posmarowaniem chleba, tylko w skali dziesiątek ton na godzinę. Następnie dochodzimy do etapu, który naprawdę przyciąga uwagę – prasowania mechanicznego. Wyobraź sobie gigantyczną śrubę obracającą się wewnątrz metalowego cylindra i pchającą nasiona w stronę perforowanej ściany. W miarę jak materiał przesuwa się do przodu, ciśnienie rośnie do absurdalnych poziomów. Wystarczająco wysokich, by olej dosłownie spływał po ścianach maszyny. Każda prasa może wytwarzać tony nieprzerwanej siły, a dźwięk, jaki wydaje, przypomina zgniatanie kamienia. Ale oto ciekawostka, o której wiele osób nie wie.
Prasa nie wydobywa całego oleju. Nawet po całym tym brutalnym zgniataniu wciąż pozostaje około 15–20% oleju uwięzionego w wytłoku z kanoli, zwanym cake. I właśnie wtedy do gry wchodzi technologia, która zawsze budzi dyskusję – ekstrakcja rozpuszczalnikiem. Rozdrobniony wytłok trafia do długich reaktorów, gdzie jest kąpany w heksanie, lekkim rozpuszczalniku, który z ogromną skutecznością rozpuszcza olej. Nie ma się czego obawiać. Ten rozpuszczalnik nie pojawia się w produkcie końcowym. Jest całkowicie odparowywany, wychwytywany, ponownie wykorzystywany i monitorowany przez czujniki wykrywające pozostałości w częściach na miliard. Powód istnienia tego etapu jest prosty. Bez niego rynek nie miałby wystarczająco dużo oleju, by zaspokoić globalny popyt. Przy samych prasach mechanicznych światowa produkcja spadłaby niemal o połowę. Po wymieszaniu z olejem heksan oddziela się przez podgrzewanie i odparowanie w ogromnych kolumnach w procesie tak wydajnym, że pozwala odzyskać ponad 99,5% rozpuszczalnika do ponownego użycia. Efektem jest ciemna ciecz nazywana olejem surowym, zawierająca naturalne zanieczyszczenia, barwniki, fosfolipidy i związki, które trzeba usunąć, zanim trafi do butelki. Tak kończymy fazę ekstrakcji. Połączenie siły, chemii, inżynierii cieplnej i milionów pomiarów na godzinę, które mają zagwarantować wykorzystanie każdej kropli. Teraz olej przechodzi do najbardziej wrażliwego etapu ze wszystkich. Głębokiego rafinowania, gdzie zyskuje kolor, neutralny smak i czystość. To właśnie tam przemysł naprawdę pokazuje swoje panowanie nad materią. Gotowi zobaczyć, jak ten surowy olej zmienia się w złocisty, przezroczysty produkt, stabilny przez wiele miesięcy? No to chodźmy. Olej surowy wychodzący z ekstrakcji jest jeszcze bardzo daleki od złocistej, przezroczystej cieczy, którą zna konsument. Do działu rafinacji trafia ciemny, pełen mikroskopijnych cząstek, fosfolipidów, naturalnych barwników i związków nadających mu intensywny smak oraz aromat. To tutaj fabryka wchodzi w fazę niemal chirurgiczną, w której każdy etap usuwa konkretną nieczystość, aż olej osiągnie czystość wymaganą przez międzynarodowe normy. Pierwszym etapem jest odśluzowywanie, odpowiedzialne za usunięcie fosfolipidów, znanych jako gumy. Olej miesza się z gorącą wodą lub kwasem cytrynowym, który sprawia, że te cząsteczki zlepiają się jak małe chmury. Następnie wirówki wysokoobrotowe oddzielają całość, pozostawiając olej jaśniejszy i stabilniejszy. To usunięcie jest kluczowe, bo gumy mogą zmętniać olej albo nawet przyspieszać jego utlenianie. Potem olej przechodzi neutralizację, podczas której roztwory alkaliczne usuwają wolne kwasy tłuszczowe odpowiedzialne za niepożądany smak i skrócenie terminu przydatności. Mieszanka przypomina wręcz reakcję laboratoryjną w gigantycznej skali. Zasada reaguje z kwasami i tworzy mydła, które natychmiast się oddziela. Tak, dobrze słyszysz. Rafinacja dosłownie tworzy mikroskopijne ślady mydła po to, by zaraz potem je usunąć. To inżynieria chemiczna w swojej najbardziej praktycznej formie. Następnie przychodzi jeden z najbardziej fascynujących etapów – odbarwianie. W tym celu olej miesza się z aktywowanymi ziemiami bielącymi, zdolnymi wychwytywać naturalne barwniki, takie jak chlorofile i karotenoidy. Wyobraź sobie miliony mikrocząstek gliny działających jak maleńkie molekularne magnesy, oczyszczające olej od środka. Po filtracji ciecz zaczyna już nabierać znanego nam żółtawego blasku, ale nic nie równa się z etapem końcowym – dezodoryzacją. Tutaj olej podgrzewa się do temperatury od 180 do 240 stopni Celsjusza w głębokiej próżni, a jednocześnie wprowadza się parę, aby usunąć lotne związki odpowiedzialne za wyraziste aromaty i smaki. Ten proces jest tak wrażliwy, że niewielkie wahania temperatury mogą całkowicie zmienić rezultat. Duże fabryki wykorzystują nawet automatyczne systemy, które monitorują każdą sekundę tej operacji, gwarantując, że olej wyjdzie z niemal neutralnym smakiem. Dokładnie takim, jakiego oczekuje klient.
A jeśli myślisz, że to już koniec, musisz wiedzieć, że proces przechodzi jeszcze przez kolejną serię testów. Olej analizuje się w laboratoriach zakładowych, które sprawdzają barwę, liczbę kwasową, stabilność oksydacyjną, obecność zanieczyszczeń, a nawet krzywą absorpcji światła przy określonych długościach fali. To testy tak precyzyjne, że potrafią wykryć zanieczyszczenia mniejsze niż ziarnko piasku w całej cysternie oleju. Jako ciekawostkę warto dodać, że mało kto o tym wie. Rafinowany olej canola może pozostać stabilny przez wiele miesięcy, a nawet ponad rok, dzięki niemal całkowitemu usunięciu związków przyspieszających degradację. Połączenie rafinacji chemicznej i termicznej przekształca coś surowego, ciemnego i aromatycznego w olej czysty, łagodny i niezwykle wszechstronny. A teraz, gdy olej jest gotowy, pozostaje ostatni etap – zamknięcie go w butelce. Proces, w którym pracują roboty, czujniki optyczne i linie tak szybkie, że potrafią napełniać setki opakowań na minutę. Właśnie to zobaczysz za chwilę. Gdy olej jest już w końcu rafinowany, czysty i stabilny, przychodzi moment, w którym fabryka zamienia tony płynu w produkt znany każdemu konsumentowi. Butelkę oleju canola. A ten etap, choć może wydawać się prosty, należy do najbardziej zautomatyzowanych w całym łańcuchu. Proces zaczyna się w zbiornikach buforowych, ogromnych rezerwuarach działających jak przemysłowe wieże ciśnień, które zapewniają ciągły przepływ do linii rozlewniczej. Stamtąd olej płynie przez stale higienizowane rurociągi ze stali nierdzewnej, gdzie czujniki kontrolują temperaturę, przepływ i ciśnienie. Celem jest utrzymanie stabilności oleju i uniknięcie jakiegokolwiek zanieczyszczenia. W niektórych fabrykach te czujniki wykonują nawet 10 000 odczytów na minutę, automatycznie korygując pracę systemu. Gdy olej dociera do napełniarek, zaczyna się widowisko. Precyzyjne maszyny ustawiają setki butelek na minutę, umieszczając je pod dyszami dozującymi, które napełniają każde opakowanie z imponującą dokładnością. Maksymalna dopuszczalna różnica między jedną butelką a drugą zwykle wynosi mniej niż 1 ml, a każda anomalia sprawia, że system zatrzymuje linię w ciągu milisekund. Po napełnieniu do akcji wchodzą zakręcarki i etykieciarki. Nakrętki dokręca się z dokładnym momentem obrotowym. Ani zbyt słabo, by nie doszło do wycieku, ani zbyt mocno, by nie odkształcić gwintu butelki. Z kolei etykiety, nakładane przez rolki lub strumienie powietrza, muszą być idealnie wyrównane, aby uniknąć wad wizualnych. Jedna źle oznakowana partia może stracić wartość na rynku, dlatego kamery wysokiej prędkości sprawdzają każdy detal przed końcowym pakowaniem. Gdy wszystko jest gotowe, butelki trafiają do pakowania. Roboty paletyzujące układają całe kartony na platformach z geometryczną precyzją, przygotowując wszystko do transportu. Każda paleta może pomieścić setki litrów oleju i jest owijana folią, aby zapewnić stabilność. Dopiero wtedy produkt jest gotowy, by ruszyć ciężarówkami, statkami lub pociągami do supermarketów, zakładów spożywczych, kuchni przemysłowych, a nawet firm wykorzystujących olej roślinny w procesach chemicznych. I tu pojawia się naprawdę mocna ciekawostka. Olej canola należy do najczęściej dystrybuowanych produktów na świecie. Jest tak wszechstronny, że stanowi część niezliczonych łańcuchów przemysłowych od produkcji majonezów i margaryn, aż po wytwarzanie biopaliw. W niektórych regionach popyt rośnie tak szybko, że całe zakłady dostosowują swoje linie produkcyjne tylko po to, by nadążyć za rynkiem. Aż trudno uwierzyć, że wszystko zaczyna się od maleńkiego nasionka ukrytego w żółtym kwiecie. Droga canoli obejmuje rolnictwo precyzyjne, inżynierię mechaniczną,
kontrolowane procesy chemiczne i globalną logistykę. CE to jeden z tych produktów, które na sklepowej półce wyglądają zwyczajnie, a jednak kryją jeden z najbardziej złożonych łańcuchów przemysłowych współczesnego świata. A teraz powiedz mi, która część tego procesu najbardziej Cię zaskoczyła? Zostaw komentarz. I przy okazji napisz, z jakiego miasta albo województwa nas oglądasz. Ostatecznie właśnie to pokazuje nam, jak daleko sięga dziś wiedza przemysłowa. I oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij teraz przycisk i wesprzyj kanał Fabryki i Fakty. Czeka tu na Ciebie jeszcze wiele innych przemysłowych kulis. A jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, to nawet nie wyobrażasz sobie fabryki, którą pokazaliśmy w naszym ostatnim odcinku. Już pojawia się tam na Twoim ekranie. Kliknij i chodź ze mną odkryć kolejny sekret ukryty tutaj, bez Fabryki i Fakty. Serdecznie Cię pozdrawiam i czekam na Ciebie tam.